Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj wzbijamy się w przestworze. Będziemy robić za bodyguarda, tak dokładnie, za takiego ochroniarza. Nie za dużego, ale skutecznego. A mianowicie zaprezentuję Wam ten model dzisiaj. Najnowszy model Mustanga P51D od Arma Hobby. Dokładnie będziemy oglądać ten model, czyli to jest Mustang P51D Very Long Range. Jak się dobrze przyjrzycie, to ma potężne zbiorniki na paliwo oraz wyrzutnie rakiet. Znaczy inaczej, same rakiety ma podłączone pod skrzydłami. Czyli będzie to samolot, który eskortował, wspomagał naloty na Japonię bombowców B-29. I bardzo ciekawe jedno malowanie jest. Ale o tym zaraz będę mówił. Zapraszam na history. Tak, teraz będzie history, a następnie na unboxing. Zanim przejdziemy do oglądania części na ramkach, czyli do unboxingu, kilka słów o dzisiejszym bohaterze, czyli o Mustangu z oznaczeniem Very Long Range, czyli w języku polskim będzie to Mustang bardzo dalekiego zasięgu. Jest to późnowojenna wersja słynnego właśnie amerykańskiego myśliwca, przystosowanego do bardzo dalekich misji o dalekim zasięgu. I samoloty tego typu operowały z Iwo Jimie. One eskortowały bombowce B-29 Superfortece nad Japonię oraz do wykonywania dalekodystansowych lotów szturmowych. Na Pacyfiku Mustangi początkowo nie budziły takiego entuzjazmu jak w Europie. Wielu pilotów bardziej ufało Lockheedowi P-58 Lightning, widocznego teraz na ekranie, i drugiego amerykańskiego ciężkiego, można powiedzieć, myśliwca Republic P-47 Thunderbird, które dawały większe poczucie bezpieczeństwa podczas lotów nad oceanem. Dopiero pod koniec 1944 roku rozpoczęto szersze przezbrojenie jednostek na właśnie samoloty North American P-51 Mustang, a po zdobyciu Iwo Jimy skierowano je do zadań właśnie WLR, czyli eskortowania bombowców B-29 Superfortress do nalotów nad Japonię. Standard Very Long Range obejmował dodatkowe zbiorniki paliwa oraz zmiany w wyposażeniu radiowym i nawigacyjnym ułatwiające wielogodzinne loty nad oceanem. Typową konfiguracją eskortową były podskrzydłowe zbiorniki 110-galonowe, zapewniające zasięg potrzebny do lotów z Iwo Jimy nad Tokio i z powrotem. Były one dość charakterystyczne dla działań nad Pacyfikiem i różniły się od częściej spotykanych konfiguracji europejskich. W misjach szturmowych stosowano także rakiety do atakowania lotnisk i transportu, ponieważ zwiększały opór aerodynamiczny, często łączono je z opływowymi zbiornikami paliwa, uwaga, na 165 galonów pochodzących z Lockheeda P-38 Lightning. W zależności od zadania spotykano różne konfiguracje uzbrojenia i wyposażenia. Mustangi operujące z Iwo Jimy jednego dnia eskortowały wyprawy bombowe, a następnego wykonywały ataki na cele naziemne. Wśród jednostek operujących w tej roli znalazły się 506. Grupa Myśliwska oraz 21. Grupa Myśliwska Lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Ich piloci wykonywali wielogodzinne misje nad otwartym oceanem, gdzie powodzenie zadania zależało od paliwa, pogody i, uwaga, niezawodności sprzętu, a do takiego sprzętu zaliczał się właśnie Mustang P-51D. Misje z Iwo Jimy należały do najdłuższych wykonywanych przez alianckie myśliwce jednosilnikowe, potwierdzając wyjątkową wszechstronność Mustanga. Wersja WLR stała się jedną z najbardziej interesujących odmian P-51D Mustang i symbolem końcowej fazy wojny powietrznej nad Japonią. A teraz zapraszam Was do pudełka. Bardzo proszę, tak prezentuje się pudełko najnowszego Mustanga od Arma Hobby i dowiadujemy się, że jest to Mustang P-51D Very Long Range.
No i mamy Mustanga spokojnie sobie lecącego, który ma dodatkowe, chyba to są 165-galonowe zbiorniki, a może 110. I w każdym razie ma również podczepione pod skrzydła po 3 rakiety na skrzydło. I tak naprawdę nic więcej. Nie wiem, czy to jest teatr wojenny w Europie, czy to jest gdzieś na południu Europy, czyli front ten włoski, czy też na przykład jest to front japoński, tak? Inaczej, wojna na Pacyfiku. Następnie, co my dostajemy za informacje? Mamy informacje takie, że jest to model plastikowy samolotu, kalkomanie dla 2 wersji malowania, no i dostajemy też maski. Z drugiej strony, i tu już mamy jasność, z drugiej strony dowiadujemy się, że jest to Mustang z 531 Dywizjonu Myśliwskiego, 21 Grupy Myśliwskiej, Iwo Jima, wiosna, lato, 45 rok. I pilotem był porucznik Herb Stragn. Przepraszam, jeżeli źle wypowiedziałem. Ale tutaj drugie malowanie tu jest bardzo ciekawe. Mianowicie jest to 458 Dywizjon Myśliwski, 506 Grupa Myśliwska, Iwo Jima, wiosna 45. Już bez lata. Dość ciekawe malowanie. Tutaj mamy napisane Little One. I uwaga, pilotował ten samolot porucznik Francis Jake, tu jest J akurat, Jake Pilecki. Dokładnie. Jest to syn polskich imigrantów, który urodził się, tu macie teraz zdjęcie tego pana, mianowicie ten pan urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1924 roku. Brał udział oczywiście w II wojnie światowej jako 18-latek, zgłosił się do armii, został pilotem myśliwca, walczył właśnie na Pacyfiku, a po wojnie został, uwaga, pilotem, ale samolotu do opylania pól, czyli takiego samolotu rolniczego. I latał nim do końca życia, dokładnie do końca życia, ponieważ w 1986 roku doszło do awarii samolotu i niestety Francis Jake Pilecki zginął. No, powiem wam, śmierć lotnika. A teraz zajrzymy sobie do pudełka. Standardowo zapakowane i tutaj mamy, znając życie, oczywiście ramki dotyczące samego Mustanga w wersji D i zapewne mamy oczywiście również ramkę z elementami do właśnie wersji Very Long Range, czyli bardzo dalekiego zasięgu. Teraz należy ją rozpakować i zaraz oglądamy sobie instrukcję. I dokładnie tak jak myślałem, tak jak było w przypadku Mustanga P51C z zamontowanymi bazukami pod skrzydłami, mamy 3 ramki. Ale teraz sobie zajrzymy, jak to ja mam w zwyczaju, do instrukcji. No i tutaj mamy króciutko informację o tym modelu. Mamy również oczywiście następnie zawartość, czyli 3 ramki szarego plastiku. Tutaj te 2 AB do wersji właśnie Mustanga D. Elementy przezroczyste, z których możemy złożyć też ramkę, maski oraz oczywiście kalkomanie. I jeżeli chodzi o sugerowane farby producentów farb do tego modelu, to tutaj Arma Hobby proponuje nam farby Hataki, Akarial Color, Life Color, Amo, Humbrol, Vallejo, Tamiya. Tamiya, tak. No i tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, że jest zawarty QR kod, który umożliwia ściągnięcie pliku z fotelem, jeszcze kilkoma tam gadżetami, który możemy sobie wydrukować i następnie wmontować go do wnętrza kabiny. Tam są chyba jeszcze rury wydechowe. O właśnie, i nawet jest tutaj napisane, że tu jest właśnie ramka WLR. No i co dalej mamy? No oczywiście mamy kalkomanie. Tak prezentują się maski. Następnie mamy kalkomanie, czyli tutaj producent nam już ułatwił życie. Po raz kolejny tu mamy kalkomanie do wnęk podwozia. Następnie masę moich ukochanych kalkomanii napisów technicznych, ale nie tylko, pasy.
jak i również tutaj mamy kalkomanię na tył samolotu, czyli mamy statecznik. Zamiast malować ten wzór, po prostu możemy sobie spokojnie obkleić dane część samolotu i będziemy mieli po prostu już to z głowy. Mamy również nazwy własne samolotów. Tutaj mamy Snorting Philly, a tu mamy, bardzo proszę, Little One. I jeszcze jeden jest, widzę, Jane, ale to trzeba sprawdzić już w oznaczeniach, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o instrukcje od Arma Hobby, one są naprawdę bardzo dobrze zrobione i tutaj, tak jak wspominałem w historii, należy zwrócić uwagę właśnie na elementy związane z radiostacją. Mamy już tutaj zaznaczone od razu właśnie, jak pomalować dane elementy, co należy, powiedzmy, wyprofilować. I po wklejeniu kabiny, która oczywiście wnętrze, tutaj mamy właśnie wnętrze kadłuba, jak pomalować, wnętrze tam, gdzie mamy koło tylne, wklejamy pomalowany już oczywiście kokpit i następnie po pomalowaniu wnęk podwozia mamy możliwość właśnie wklejenia tych srebrnych kalkomanii. Tutaj następnie mamy informację, nawierć dla montażu rakiet i mamy te otwory nawierć. Nawierć pod zbiorniki paliwa. No i nawiercamy. Możesz nawiercić dla montażu części T6. Tutaj mamy z kolei znowu, no posłuchajcie. Możemy, tak, to są światła identyfikacyjne. I Arma nam zrobiła tak, że możemy pomalować po prostu elementy z szarego plastiku, ewentualnie możemy sobie wywiercić otwory i wkleić przezroczysty element imitujący właśnie oszklenie lamp identyfikacyjnych. No i kolejne elementy. Jeżeli chodzi o sklejanie army, posłuchajcie, model składa się bardzo dobrze, ale są pewne etapy w sklejaniu, że tu trzeba uważać właśnie podczas sklejania, żebyśmy nie wybiegli przed orkiestrę, bo później będzie coś ciężko zmontować. Tu bardzo fajnie też Arma rozwiązała uzbrojenie Mustanga. Karabiny mamy po prostu takie widełki, które wklejamy sobie w skrzydła i to są lufy karabinów. A jeżeli chodzi właśnie o elementy przezroczyste, to z ramki, gdzie mamy kabiny, możemy sobie po prostu stworzyć stojak do podstawienia, malowania, do ustawienia podwozia tego samolotu. Następnie mamy opisane zbiorniki, jak i również uzbrojenie dodatkowe. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę, jak mamy montować właśnie, tak, tu mamy mocowania, które wklejamy do skrzydeł, następnie mamy element, który ścinamy dokładnie, bo tam jest w dwóch punktach, mocujemy rakietę. Po zamontowaniu w poprzednim dokładnie, czyli sobie wiercimy otwory, wklejamy następnie te elementy, dokładnie te, które nam będą podtrzymywać rakiety. Możemy te pylony zostawić tak jak powiedzmy puste, ewentualnie jeżeli ktoś sobie życzy, montuje po prostu wyrzutnie rakiet. I wybieramy dwa zbiorniki, 110-galowe i 165 chyba, ale niektórzy też podają, że ten duży zbiornik to był 150 galonów, czyli 110, 150 lub 163. To jest ten największy zbiornik. No i właśnie, okazuje się, że mamy trzeci zbiornik. Tutaj właśnie producent tam pokazuje, że mamy 75 galonów, 110 i 155. Ja wyczytałem, że to jest akurat 165, o czym słyszeliście w historii. No i następnie mamy możliwość, mamy instrukcję, w którym miejscu nakleić naklejki, kalkomanię z opisem technicznym. No i tutaj właśnie następnie malowanie samego samolotu. I tu właśnie mamy malowanie samolotu. Gdzie jest nazwisko tego gościa? Jest, dobra. Porucznik Herb Straugn. A tu mamy naszego krajanina, czyli krótko mówiąc Francis Jake Pilecki. I ten samolot jego tak był pomalowany, czyli tak naprawdę te samoloty są srebrne.
kolorze aluminium i tyle. Ach, Jane wędruje tutaj, posłuchajcie. Z tej strony mamy Little One, a następnie po prawej stronie pod rurami wydechowymi przyklejamy nazwę samolotu Jane. No i teraz zaczniemy oglądać ramki. Po ostatnim unboxingu pojazdu, mówię tutaj o ciężarówce z Rodena, no, nie chcę widzieć już nadlewek. I to jest taki unboxing pocieszający, ponieważ bardzo rzadko, a jeżeli się zdarza, to są bardzo delikatne nadlewki w ramkach od po prostu naszego polskiego producenta Arma Hobby. Tutaj nie widać żadnego i to są właśnie te dwa zbiorniki 110 i 150 łamane na 165, właśnie zbiorniki dla wersji właśnie WLR. Częściowo lotki również tutaj wklejamy, tu znajdują się właśnie, może pokażę w ten sposób, tu mamy drugi mocowanie rakiety, następnie wycinamy ten element. Bardzo fajnie to Arma rozwiązała, że nie mamy pojedynczych takich elementów, które nam się mogą pogubić, tylko mamy po prostu później ścinamy sobie tą część. Bardzo ładnie, delikatne mocowanie jest. To samo mamy tutaj rakiety, a tu mamy pozostałe, można powiedzieć, stateczniki. I to jest ta ramka specjalna właśnie dla wersji WLR. I teraz biorę ramkę A, jak Adam. Bardzo się cieszę. No już tutaj Wam prezentowałem te rzeczy i powiem Wam, że zauważyłem jedną skłuchę. Niestety jest uszkodzone śmigło. Coś się zagięło podczas składania. No tutaj zgłoszę do producenta i ta ramka zostanie dosłana. Więc na pewno w innych ramkach, ale jeżeli macie już ten model, to sprawdźcie. Z tym, że tutaj jeżeli chodzi o Arma Hobby, to nie zauważyłem problemów, jeżeli chodzi powiedzmy o części, na przykład coś my zniszczyliśmy, ewentualnie urwało się, tak samo widzę ta bombka, to znając życie, ta ramka zostanie wysłana przez producenta w całości. Ale póki co skupmy się na detalu tego samolotu, który jest naprawdę rewelacyjnie zdetalowany pod kątem detalu na skrzydłach, jeżeli chodzi o model Mustanga w wersji D, czyli tego, który został tak mocno zaszpachlowany, że aż szybciej latał. Wnęki z drugiej strony. Tutaj wklejamy właśnie też te elementy związane z wnętrzem podwozia. I tak prezentuje się ramka A. Bardzo dużo fajnych elementów. I teraz na stole ląduje ramka B jak Barbara. No i tu kolejny raz będę się zachwycał tym detalem. Na ramce są widoczne delikatne tutaj, ale to na ramce nadlewki. A jeżeli chodzi o elementy części, to na chwilę obecną nie widzę żadnej nadlewki na części modelu. Mamy fotel pilota, siedzisko, a gdzieś przed chwilą widziałem właśnie oparcie. O, tu jest oparcie, tu mamy plecy, dobrze pokazuję, o tutaj, centralnie, oparcie fotela. Dwie osłony śmigła, wewnątrz fragment kabiny, a z drugiej w ten sposób. I została jedna ramka, ale wiecie co, ona już jest maksymalnie zaklejona. Ja ją już parokrotnie pokazywałem. Tu mamy, jeżeli chodzi o canopy, to mamy 3 wersje oszklenia. Mamy też właśnie, gdzieś zaraz znajdę ten element, jeżeli chodzi o tutaj mamy.
Tu mamy ten element, z którego robimy oszklenie do świateł identyfikacyjnych. I oczywiście tutaj robimy z tego też podstawkę do modelu, a jak zauważycie, tutaj są dwa miejsca do ustawienia, wypoziomowania, można tak powiedzieć, prawidłowego ustawienia podwozia, żeby nie było bardziej w lewo albo w prawo, żeby nam Mustang prosto stał, krótko mówiąc. Jeszcze rzut na maski. No maski pokazywać w ten sposób to jest bardzo ciężko, bo one są bardzo delikatne, ale powiem Wam to wszystko. Teraz przechodzę do podsumowania. No i jesteśmy po unboxingu, dość szybko. Tutaj no za bardzo nie ma co więcej pokazywać. 2,5 ramki tak naprawdę, czyli 2 ramki Mustanga i powiedzmy pół ramki z dodatkowym właśnie tym wyposażeniem dla tej wersji Mustanga. Osobiście jestem nadal pod wrażeniem tego Mustanga. Bardzo fajny model, naprawdę bardzo ładnie zdetalowany i na pewno będzie to jedna z niewielu perełek, inaczej, jeżeli skleimy jeden. Jeżeli sobie sklejamy te dwa pozostałe w wersji D, no to będą to bardzo fajne perełki w kolekcji Mustangów. Na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam Was do raz, dwa, trzy. Zapraszam Was również do wspierania kanału. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem w opisie, czyli możecie wesprzeć kanał poprzez Patronite'a, Buy Coffee czy przez samego YouTube'a. I zapraszam Was oczywiście do sklepu, do obserwowania też profilu sklepu na Facebooku, jak i również oczywiście na Xie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego filmu.